Cześć! Witam Was w czwartym odcinku serii 300 sekund z Devu Emotion. Przypominam, że do tej pory odpowiedzieliśmy sobie na następujące pytania. Czym jest przemiennik częstotliwości? Jakie są plusy i minusy korzystania z przemienników? Oraz jak wygląda jego budowa? Dzisiaj robimy kolejny krok naprzód i przedstawię oraz omówię Wam wszystkie zaciski siłowe, jakie mamy do dyspozycji w przemiennikach Mitsubishi Electric. Zapraszam! Każdy przemiennik częstotliwości posiada zaciski siłowe oraz sterownicze. Czasami tych zacisków jest mniej, czasami więcej, lecz w ogólności zawsze są obecne w budowie przemiennika częstotliwości. Jaki jest ich cel? Zaciski siłowe służą do połączeń prądowych. Zasilamy za ich pomocą sam przemiennik częstotliwości oraz silnik elektryczny. Zaciski siłowe przenoszą duże prądy i z definicji są bardzo niebezpieczne. Zaciski sterownicze, jak sama nazwa podpowiada, służą do sterowania przemiennikiem częstotliwości. Sterowania oraz odczytywania informacji statusowych. Wejścia i wyjścia sterownicze operują przeważnie z bezpiecznymi poziomami napięć i są w dużej mierze bezpieczne. Nasze dalsze rozważania oprzemy na serii FRE 800 od Mitsubishi Electric. Na podstawie tego modelu omawiać będę zaciski siłowe. Wersja trójfazowa to E840, a jednofazowa E820S. Zaciski siłowe zlokalizowane są najczęściej na dole przemiennika częstotliwości. Na ekranie widoczny jest wyciąg z instrukcji obsługi. Widzimy siłowe listwy zaciskowe w zależności od mocy danego przemiennika częstotliwości. Dlaczego producent przedstawia listwy zaciskowe dla różnych gabarytów przemienników? Ponieważ różnią się one ilością zacisków siłowych. Sprawdźmy je teraz. Na początku odkręcamy i zdejmujemy osłonę przednią. Następnie w miejsce opisane jako push wkładamy śrubokręt, delikatnie naciskamy i pociągamy klapę do siebie. Zdejmujemy grzebień kablowy. Widzimy wnętrze falownika. Na dole zorientowana jest listwa siłowa. Zaciski RST służą do podłączenia zasilania L1, L2 oraz L3. W wersji trójfazowej nie podłączamy przewodu neutralnego N. W wersji zasilanej jedną fazą zacisk T jest wyjęty. Pod zacisk R oraz S podłączamy fazę zasilania oraz przewód neutralny N. Polaryzacja nie ma znaczenia. Zaciski UVW zawsze służą do podłączenia silnika elektrycznego. W wersji trójfazowej przemiennik podaje napięcie 3x400 VAC, w wersji jednofazowej przemiennik podaje na wyjściu napięcie 3x230 VAC. Kolejność podłączenia faz silnika nie ma znaczenia, gdyż kierunek pracy silnika możemy ustawić programowo w samym przemienniku częstotliwości. Na samym dole widzimy dwie śruby do podłączenia przewodów ochronnych PE, zarówno od strony sieci, jak i silnika elektrycznego. Warto rozpocząć kablowanie od zacisków PE, gdyż zlokalizowane są właśnie na samym dole i gdy okablujemy najpierw rzędy wyższe, będziemy mieć utrudniony do nich dostęp. Z lewej strony widzimy 4 dodatkowe zaciski siłowe. Do czego one służą i jaką funkcję pełnią. P1 oraz P+, fabrycznie między tymi zaciskami jest zworka. Zdejmujemy ją, jeżeli chcemy podłączyć własny dławik DC. Instrukcja podpowie nam, jakiej indukcyjności dławika powinniśmy użyć. Jeżeli nie podłączamy dławika DC, pozostawiamy zworkę na swoim miejscu. W innym wypadku przemiennik nie będzie nam działał. Zaciski PR oraz N- służą do podłączenia rezystora hamowania. Są to odczepy wbudowanego modułu hamowania. Pamiętacie budowę przemiennika z ostatniego odcinka? Moduł hamowania to tranzystor, który rozładowuje kondensator DC, gdy ten za bardzo się naładuje. Na to miejsce podczas zwalniania silnikiem. Zaciski PR oraz N- to właśnie odczepy naszego tranzystora hamowania. Podłączamy pod nie zewnętrzny rezystor hamowania. To nie koniec. Pomiędzy zaciskami P+ oraz N- mamy tak naprawdę dostęp do naszej szyny DC układu pośredniego przemiennika. Na tych zaciskach możemy sprawdzić poziom napięcia DC generowany przez bank kondensatorów oraz wykorzystać je do podłączenia kilku przemienników za pomocą wspólnej szyny DC. Załóżmy, iż do obsłużenia mamy aplikację przewijaka. Z jednej strony mamy nawijak, a z drugiej odwijak. Odwijak jest ciągle hamowany w celu utrzymania stałego naprężenia przewijanego medium. Działa zatem ciągle w pracy regeneratywnej. Nawijak z kolei działa w pracy motorycznej. Gdy połączymy oba przemienniki wspólną szyną DC, zrezygnować możemy z zewnętrznych rezystorów hamowania. Cała energia DC krążyć będzie pomiędzy obydwoma przemiennikami. Jak widzisz,
Ilość zacisków siłowych jest zdeterminowana obecnością wbudowanego modułu hamowania czy obecnością dławika DC. Dla małych mocy przemienników posiadamy również dodatkowe zaciski związane z wbudowanym bardzo małym rezystorem hamowania. Ilość i funkcje zacisków mogą się różnić w zależności od modelu i mocy falownika. Dlatego zawsze sprawdzaj zapisy w instrukcji obsługi. Małą ściągę znajdziesz również w okolicy samych zacisków. W naszym wypadku widzimy opisy zacisków zlokalizowane tutaj. 300 sekund już za nami. Dziękuję za dzisiejszą uwagę. Niech moc będzie z Wami i zapraszam do kolejnego odcinka, gdzie omawiać będę zaciski sterownicze. Czołem!